Mikrofon nie złapał. Kwestia jest tego, że filtry pozmieniałem jakiś czas temu i dużo ciężej jest mikrofon striggerować, żeby cokolwiek złapał. I może dlatego. To jak właśnie w WoWa gram i mam Discorda, ja gram na głośnikach, to żeby nie łapało zbyt często, nie przebijało mi tego Discorda. Tego bym chciał. Pięknie. Jeszcze się napijemy. Mnie ucina? O, tak mnie ucina, to muszę zmienić. Ale to dobrze, że mówisz. O, jeśli mnie ucina, to niedobrze. A, tu mamy inną część. Dobra, to przejdziemy sobie najpierw tędy zobaczyć. To mamy zwiedzone w sumie, to całe. Tą główną ulicę byśmy sobie zobaczyli teraz. Tam tę główną ulicę. Nie no, tą główną. Coleman. And Sons. Going. No to będę musiał zmienić. Tutaj to ładnie jest. Nawet muzyczka się odpaliła. To? Nie. Ale do środka możemy wejść. Rezydencja Reedów. Nasz dom! To jest nasz dom! Nasza chata, ziomuś. Okradamy własny dom. O, stary list. Rezydencja Reedów. 8 marca 1908 roku. Mój drogi Avery. Tak, jak wspominałem ci kilka dni temu, być może będę zmuszony na parę miesięcy opuścić Anglię. Podczas mojej nieobecności, dopóki mój syn nie wróci do Londynu, chciałbym, żebyś jak najlepiej zaopiekował się naszym domem. Dopełniłem już formalności konieczne, bych otrzymał stosowną podwyżkę oraz wypłatę, dopóki będziesz tu u nas pracował. Obiecałeś chronić mą ukochaną córkę i służyć jej najlepiej, jak potrafisz. Dziękuję ci za to z głębi serca. Jeśli bym nigdy nie wrócił, wiedz, że jesteś jedyną osobą, której pełni ufam. Mój najbardziej oddany przyjaciel, Aubrey Reed. I to jest nasz ojciec, a ten Avery to jest kamerdyner, odźwierny, sługa, jakby go nazwać. No, Avery Cork. Ty patrz, jakie burżuje. Jezu, sicku. Już wiem, czemu Lady Ashbury się nami interesuje. Leci na hajs. No i to musi być ten Avery. Zaraz z nim porozmawiamy. Chociaż ona też kasiasta. No. Pójdę do swego. Ciągnie. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Trudne pytania. Jest zdrowy przy... How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Ojoj. I ten myśli, że ona gada głupoty, że już demencja starcza jej wjeżdża pewnie. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good.
I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. Okej. Sama zaczęła wychodzić w nocy. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I am sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. A my byliśmy na cmentarzu, wtedy gdy był pogrzeb, tylko staliśmy sobie dalej. Krzeczor. To wszystko? Nie. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. No okej. No, tak, rozmowa ze starymi ludźmi. Pogrzeb. No tak. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? No. Chyba powiemy całkiem szczerze. Nie wiemy, znaczy... No. Daliśmy pewne propozycje, co możemy robić po... Tego jeszcze sporo wody musi upłynąć. I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan, but you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. No właśnie. Of course, Mr. Jonathan, but please return as soon as possible. O matce nie myśli wyrodny synanek, no. A ona tu fortunę mu zostawia. Fortuna major. To wejdziemy jeszcze na górę. Mamy matki. O, jest mamuśka. Najpierw przeszukajmy miejsce, może znajdziemy jeszcze jakieś wskazóweczki. Obrazy. Zamknięte. Zaraz pogadamy. Safe house. To jest nasz pokój. Pewnie możemy wyjść sobie stąd. Tak, na balkon możemy wyjść. Jak Batman skoczyć. Od tam si. Żeby własny dom okradać. Do czego to doszło? Gdzie ta nasza matka poszła? O! Nasza matka robiła coś niecnego, ale nie zauważyłem. Ajajaj. Znowu będą te rzeczy. Zobaczenia, w sensie te niecne.
To jest czasem problem z tym, bo tak jak mówiłem dzisiaj na początku streama, niektórzy ludzie wymagają sporo czasu, żeby ich tutaj namierzyć. Mother, good evening. Jonathan, is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? Okej. I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Wnuki? Nasza siostra miała jakieś dzieci? Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. No, może i ja mam. Kto wie? Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? No nie ma co jej mieszać w głowie. I lost my way. Somewhere between the boat and the house, my life changed completely. You should have told me, Johnny. I would have understood. You always were a secretive little boy. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. O, to już innych oczu on nie będzie miał. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. Nie rozumiem tego If dialogu. she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. No bo to tak jakby ona rozumiała ten wampirzy stan, że też jest martwa tak samo jak i ja? Było takie dziwne? Ten dialog mi nie pasuje do reszty rozmowy. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. Ciężki wybór.
Możliwe, że tak, że mówi, ale nie rozumie. I wish I could stay here and take care of you, but I don't belong here anymore. My new home is an empty room, as cold as night and as red as blood. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. O, to jakby ona usłyszała ten głos głównego bohatera z Deus Exa, to dopiero by miała. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? Bo ona nie żyje? But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. Dobra, to już rozumiem. To ona nie rozumie nic a propos wampirów i nie mówi nic o wampirów, tylko po prostu myśli, że ci, co już umarli, dalej żyją, bo ją odwiedzają. No, to się wyjaśniło. Demencja starcza i po prostu tyle. But Delirium I'm not tremens. dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. A, no to po prostu na solarium ostatnio nie chodzę i to dlatego. Nie no, matka jest zagubiona i to widać w każdym w sumie tym. W każdej jej odpowiedzi. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Ach, może przyłapiemy matkę na tym, jak robi coś różnego. Kurde, jaki typ. O Avery mamy wszystko w takim razie. Aha. Avery już tylko opiekuje się Emmeline Reed. Avery chciałby, żeby młody Jonathan Reed bardziej opiekował się matką. Avery otrzymał solidną zapłatę, żeby do końca życia opiekować się rodziną Reedów. Idź tam. Ty robisz. Oh, my dear daughter. How are you tonight? How is your sweet boy? Warto mamy matkę, co? Damy jej chwilę, może pójdzie, a jak nie, zrobię tak samo jak ostatnio. O. O, tam muszę na zewnątrz wyjść. Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. I understand your thirst for knowledge, Jonathan, and your father and I are proud of it. But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. I really wish you could meet her, Mother. You would love her. No, to nasza matka jest urnięta. I cannot enter. Zaraz jeszcze z nią zagramy, bo pewnie będzie ta wskazówka dostępna. Hello again, Mother. Jonathan, Do you really see Mary and Father? Do you also see me as one of the dead? yes.
For many years, it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with Father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead Mary visited me in my room. She led me to her grave, and there you were. I now know the dead can haunt us. No, ciekawe. I'm so sorry. You did not deserve to endure this. Mary should never have done this to you. That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is silent, and it makes me so sad. Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together again. Just as Mary promised us. No, to... Goodbye. Goodbye. Dobra, to mamy chyba wszystko a propos naszej matki. Jeszcze z Averym sobie zejdziemy, pogadamy. Bo on też miał jeszcze zablokowaną jakąś opcję. To powinna być. No, matka żyje bardziej w świecie umarłych niż żywych. Zdecydowanie. Yes, Mr. Jonathan? O, Do you know my mother speaks to the dead members of this family? Yes. I sometimes hear her speaking to you, Miss Mary, and her baby. Sometimes your father, too. So she thinks I'm also dead. And what about you? I believe she only sees her relatives as the dead she speaks to, Mr. Jonathan. It breaks my heart to see Miss Reed like that. I am powerless to help her. She thinks I'm a ghost too. Whatever I say, she just sees me as another dead relative. But you are still alive, Mr. Jonathan. That's the difference. And I am sure Miss Reed will realize it soon. w sumie wątpię. Może to już być troszeczkę za dużo dla niej. Goodbye. Of course, Mr. Jonathan. Tak czy inaczej, odblokowaliśmy wszystkie informacje o naszej rodzinie. Więc to jest akurat spoko. To już nie będziemy się wracać. No idziemy dalej, główną ulicą. Dobra, tutaj też jest taka miejscóweczka, a tu będzie skrót. No i tu jest ten Ascalon. The Ascalon Club. The heart of British Która jest godzina? Vampyr Society. Nie, to już myślę, że dzisiaj Ascalonu nie będziemy odwiedzać, bo to będziemy musieli ciąć wtedy. Pogadamy sobie jeszcze z paroma osobami. Chińska porcelana. Nie wiem jak to przeczytać. Może on zaraz powie jak się nazywa. It's locked. Abraham Good evening, Lincoln. sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Calhoun I must Russell. admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. No proszę, to zobaczymy najpierw co masz w tym sklepiku. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Dobrze, ale dobrze. Panie Bobzie, kupujemy to. To zostawimy. Ile mam tych fragmentów? 5. Potrzebne jest 6. It's locked, all right. Co on robi? Gdzie on idzie? Ja chcę z nim gadać. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? Jest zdrowy. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want.
Finding a good restaurant. Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. Ej, w sobie trochę go rozumiem. Też se lubię podjeść. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Niespodzianka dla londyńskiego smakosza. My dla niego będziemy szukać restauracji? Może mu pokażemy, co to jest Uber Eats? No to będzie miał po prostu mózg How rozwalony. is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Are you that blind? I've seen hundreds of victims piled up in this city each week. Mr. Reed, please. Why are you so angry? I did not mean anything by it. Oj, dupa. Tu się oburzyłem tym, no bo wjechał na nas w sumie. I zrąbaną mamy wskazówkę. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Ciekawe podejście. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Je ne sais quoi. Urok. Dobra. No i to będzie zablokowana ta wskazówka, zapewne. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Dziwna postać jak na ten świat, który tutaj mamy, ale nie pasuje mi Goodbye. z racji na to, że my tutaj spotykaliśmy terrorystów. Wiecie, kto to jest? Charlotte Ashbury? Spotykaliśmy tutaj terrorystów, morderców, komunistów, innego tego typu rzeczy, ludzi. Dobra, zrobimy sobie tak, że na razie przejdziemy sobie tutaj ten kawałek jeszcze. Może pójdziemy odblokować tutaj skrót. Dlatego, że zaraz będziemy w sumie kończyć. Jest ta barykada i ta barykada chyba tylko od jednej strony będzie. Ją można otworzyć. Ej, tam można było wejść? Mi się wydawało, że można wejść. Też nie, tutaj też jest kosz na śmieci. Wszystkie kosze na śmieci trzeba sprawdzać, dlatego że w niektórych są ciekawe informacje. Można ogarnąć sobie listy. Już znajdowaliśmy nieraz, czasami nawet klucze. A no jak widać nie. Odblokowaliśmy sobie. Charlotte to matka. Nie, to córka. O matce Elizabeth nie było nic wspomnianego, tylko o córce. Ona sobie przybrała córkę i wychowywała ją na silną, niezależną kobietę. To jest po francusku, nie wiem jak to przeczytać. Edmund Rostland Doris Fletcher. To ta aktorka, której słyszeliśmy już nieraz. Royal Garden Hall
Red Crown Street, no Londyn i tam adres. O, to coś jeszcze mamy. Ulotka z ostrzeżeniem. Mieszkańcy West Endu, zjednoczcie się, nie dajcie się ogłupić, nie pozwólcie się kontaktować, są między nami, pragną waszych dusz. Nie. Ten pamiętnik, co czytaliśmy, to pisała przybrana córka Elizabeth i tam opisywała matkę, czyli Elizabeth. Wampiry istnieją naprawdę. Ochroncie swoją społeczność. Niniejsze ulotki zostały sfinansowane i sprowadzone poprzez pana Cykrusley'a. Więcej informacji otrzymacie państwo bezpośrednio z niego podczas następnego jego otwartego wykładu. Specjalnie tak przeczytałem, żeby było jak z tej reklamy, nie? Clarence Crossley. Daliśmy informacje a propos niego. Tak, to ty odwrotnie zinterpretowałeś, dlatego ja się tam potem mówiłem, że tam nic nie było o jej matce, że nic nie wiemy o matce. Cześć, Stalówka. Tak, dużo przeszliśmy. Powiem ci tak, to jutro. Pewien. Zobaczymy, czy tu można gdzieś się napnąć. Z chwilą myślałem, że to jest nasza ta miejscówka, ale nie. Tak, dobra. Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Wymaga 4. poziom hipnotyzmu, czyli tak z nią nie pogadamy, ale widać, że to jest jakaś nasza znajoma i ma wieniec laurowy wypleciony we włosy. Myśli, że jest Juliuszem Cezarem i te rękawiczki ma założone? Czy ona tutaj ma jakiegoś faceta i sobie odgrywają jakieś role ze starożytnego Rzymu? Przepraszam bardzo. Forgive me. With the epidemic, I tend to forget people are supposed to sleep at night. I'll tell you what. Come back tomorrow for tea. I'll be glad to see you then. Okej, no, to zostaliśmy spławieni i w sumie nie wejdziemy tam do momentu, gdy nie będziemy mieli 4. poziomu hipnotyzmu. I będziemy musieli pusznąć nasz główny wątek, żeby go zdobyć. Dobra, przechodzimy jeszcze tutaj. A, chyba że od dupy strony możemy tutaj ogarnąć. Też jest taka opcja. Ale nie ma opcji teleportu. Mimo że są takie ładne te miejscówki. A to nie był warkocz wokół głowy. Ona miała autentycznie liść laurowy wpleciony. Taki jak Juliusz Cezar nosił, nie ma. No to dobra, no to takie włosy plecione, no to włosy plecione, ale nie liść laurowy. No dobra, to odblokowaliśmy to. Tutaj coś było? Nie. Myślę, że tutaj sobie zakończymy naszą przygodę na dzisiaj. Tak dużo zrobiliśmy. No tak jak mówię, jutro zrobimy sobie jeszcze więcej. Więc ja wam dziękuję tutaj za uwagę. Zapraszam na Discorda, YouTube'a, TikToka. Linki do wszystkiego znajdują się rzecz jasna poniżej. A my widzimy się jutro 18:40. Jedziemy dalej z przygodami naszego Jonathana Reeda. To był Jonathan.